Siemanko, Paweł, pseudo szybka ręka, twardy ucisk. Ciekawe po co mu ten ciekawe. Na pewno nie do uderzania. Wiedział, nie znam. Współczuję. Męska pod... Współczuję Fredowi. Nie mamy czasu na nic. Siemanko, witamy serdecznie w kolejnym odcinku z Armenii. Właśnie jedziemy na południe. Wczoraj byliśmy na północy, dzisiaj jedziemy na południe. Nie mam fryzja Rutkowski w kamerze. Popatrz jaki ja masz. A daj się na bok. Tak jak ten malarz słynny. Ty malarz. A ten. A zakryj tak brodę tylko. Dobra, nic. Śmiechami. Dzisiaj zaczynamy odcinek. No dobra, zresztą nie, jeszcze raz. Jedziemy po prostu na południe, zwiedzić piękne miejsca. Trzymajcie kciuki, żeby było widać. Ararat, będziemy do takiego miejsca, gdzie jest po prostu piękny widok na niego. Jeszcze kto nie subskrybuje kanału, zostawcie suba. Zaczynamy odcinek, oglądajcie. I do Pawła na Instagrama. Lecę po 100 000, jeszcze brakuje mi 72. Teraz jesteś blisko. Ale to dzięki wam mogę mieć. Nie, teraz już z górki, już całkowicie z górki, także no, zapraszamy. Tutaj w tym miejscu można zejść właśnie jeszcze do celi, w której święty Grzegorz był więziony przez 13 lat. Daj telefon. Zobacz jaka ciufcia, ty. Dobra. Jak za starych lat w Polsce, a teraz jedna łapcia, jedna z drugą by chciały sprzedawać, to Straż Miejska by mandat dała. Masakra. No i przyjechaliśmy do pierwszego miejsca, czyli klasztor Chor Virap. Jest tam na górze, no i powinien być tu stąd najładniejszy widok na Ararat. Ale niestety nad nim są chmury. Jesteśmy tu teraz już w samej granicy z Turcją. Dobra, trochę więcej wam powiem, jak już będziemy tam na górze, musimy tam wejść do góry. Z Erywania jechaliśmy tutaj jakieś 40 minut. Mniej więcej jakoś tak. Także niedaleko. Warto przyjechać, na pewno. Przy wejściu oczywiście masa różnych stoisk z pamiątkami, które są można kupić. O, tak powinno być widać dokładnie. Ararat. Szkoda, szkoda. Najbardziej popularny owoc, jaki jest w Armenii? Granat. Podobno bardzo dobre jest tu wino z granatu. Ale akurat nie lubię ani wina. Granat, no dobra, granat może trochę lubię, ale wina nie. Te rzeźby w Armenii są niesamowite. Mega mi się to podoba. Ale pomyśl sobie na przykład, parę razy na bank było tak, że robili, coś im się ukruszyło i cyk, od nowa. Nowy kamień, od nowa. Następne 5 lat rzeźbienia. Ja. Współczuję. Lekko nie mieli. No i dobra, wbijamy tu do środka i zaraz wam pokażemy, jak to wygląda. Paweł się prawie wywalił, szkoda, że się nie wywalił. O, sorry. Dobra, samo znaczenie tego tutaj klasztoru Chor Virap, to znaczy głęboka studnia. Tutaj w tym miejscu można zejść właśnie jeszcze do celi, w której święty Grzegorz był więziony przez 13 lat. Także idziemy tam zobaczyć. A to bo tam się schodzi akurat, gdzie ludzie wychodzą teraz. Dobra, z takich ciekawostek o tym miejscu, no to tak. Wybudowane w VII wieku, 642 rok. W III wieku było tutaj więzienie właśnie, w którym był więziony ten święty Grzegorz. No i właśnie w tym miejscu, jako święte miejsce, postawili ten klasztor.
Patrzcie na ścianach różne napisy. Że... Dobra, wejdźmy do środka, zobaczcie co tam jest. Musimy gdzieś znaleźć, gdzie to cela tutaj jest. O, jest, idziemy tam? To nie jest kościół. To jest kościół, tylko muzeum. A jest ty. To jest, można tam wejść. Ja nie wiem, czy dam radę. Trzymajcie mi, tak? Już wyszedł za mną. Piotrek wejdzie do każdej dziury. Zostaw hajs cały. No, w razie W. Daj telefon. No i tak wygląda tutaj. W takiej celi był tutaj więziony 13 lat. Dobra, trzymaj, Paweł. Podróże wspinaczkowica. Się spociłem. Tutaj wielki cmentarz. Będziemy bliżej, to wam trochę pokażę, jak to wygląda. Bo jest coś innego niż u nas. Tutaj widać na początku góry bardzo stary, same kamienie posadzone, a tam dalej już nagrobki. No i tak, z takich ciekawostek. Tutaj Ararat. Wyobraźcie sobie to. Niestety musicie sobie wyobrazić. Tak jak wam mówiłem, dla ludzi tutaj w Armenii święta góra, na której podobno w lodowcu na szczycie jest Arka Noego. Tak podobno mówi Biblia. Proszę mi nie pisać w komentarzach, nawet nie wiesz. Nie wiem. Nigdy nie czytałem, nie wiem. Oni tak to wierzą. Mimo tego, że tutaj już możecie zobaczyć, tu idzie już granica. Armenia, Turcja. Ararat już typowo w Turcji. No ale i tak dla nich to jest takie wyjątkowe miejsce. Właśnie mniej więcej dlatego też, no po pierwsze klasztor bardzo stary i bardzo wyjątkowy dla nich. No ale z drugiej strony jeszcze to jest wyjątkowe, że od razu mają z widokiem na Świętą Górę. I pokażę wam coś, co was może zainteresować. Patrzcie. W Polsce mamy parawany na plaży, a tu na cmentarzach ludzie sobie murkami otaczają. Pewnie sobie wykupili kawałek ziemi i nikt nie postawi obok. Tak to mniej więcej wygląda. No każdy ma tutaj wydzielony kawałek, to pewnie po prostu się kupuje kawałek ziemi i każdy sobie otacza. No widzicie, tam pan sobie nawet zadaszenie zrobił. Tutaj jakiś żołnierz widać. No i tak to wygląda. Taką ciekawostkę wam chciałem pokazać.
tutaj wjechaliśmy do takiego miasteczka. No i tak mniej więcej sobie tak sobie wyobrażałem. Tutaj właśnie bardzo dużo już widać taki przekrój samochodów, że już jednak większość to są łady. No tak troszkę biednie już tutaj jest. A patrz jaka ciufcia, ty! Dobre. Nie, naprawdę wyjedzie się tylko za miasto, za stolicę i już zupełnie inny obraz. Inny poziom Armenii. Inny poziom, no zdecydowanie. Ceny też jeszcze. I o, ceny to 3 razy mniejsze niż w stolicy. Dobra, tutaj wyjechaliśmy na takie mocne osiedle, widać. Całkiem wesoło. O, tu ktoś się wprowadza nowy. Taki żarcik. Albo nie żarcik, nie wiadomo. Ciekawy to wygląda. Wygląda jak jest pokazane takie osiedle na Słowacji. Takie rączki, nie wiem jak się nazywa, że tam się ludzie boją wchodzić w ogóle. Chyba, że to tak wysprzątane. Będą tu sadzić trawę, też tak może być oczywiście. No i moi drodzy, kolejna część wyprawy. Mieliśmy jeszcze gdzieś tam w górę, ale stwierdziliśmy, że za dużo czasu zajmie i nie będziemy mogli zobaczyć jeszcze tego, czego chcemy zobaczyć w mieście. Wróciliśmy z powrotem do Erewania i jesteśmy właśnie pod fabryką brandy, raczej koniaku Ararat, czyli dumy narodowej tego kraju. Produkowane od 1887 roku. Podobno jest tak dobra, że Paweł przyjechał sprawdzić. No ja z drugim Pawłem niestety nie pijemy, żeby spróbować, zresztą i tak bym prowadził. Ja też nie piję, ale muszę zrobić coś dla... Paweł, ty jesteś testerem po prostu. Ty nie jesteś smakoszem. Smakołyszem. Smakołyszem, a nie testerem. Smakołyszem, tak. No i tak w ogóle ta brandy w czasach ZSRR była używana za luksusowy trunek. No bardzo też smakowała Winstonowi Churchillowi. Zaraz zobaczymy. No zaraz Paweł spróbuje, czy jest lepsza od Samsunga naszego. Wątpię. No ja też wątpię. Ale no, zaraz. Zaraz. O, już pachnie. Pozdrawiamy naszego Samsona z Niemiec. Dokładnie te. Mistrza świata. Wcześniej był wicemistrzem, ale zdobył mistrzostwo. Zdobył mistrza, no ewidentnie. Ewidentnie. Nie do przebicia jest. No, robione jest winogron, dystylowana w dębowych beczkach. Podobnie jak koniak. Trzeba kupić bilety. Pani tłumaczy teraz wszystko po kolei, jak produkuje się taką brandy. Pani właśnie powiedziała, że kolor, zapach i smak pochodzi z drewna, także drewno jest najważniejsze tutaj. Patrzcie, tutaj jest pokazane właśnie, jak robią beczki. Żadnego kleju, ma być dębowe drewno, żadnego kleju, żadnych gwoździ, bo ma tylko wsiąkać właśnie ten kolor, smak, zapach właśnie dębu. Paweł, Przygotowuję się. dowiedziałeś się czegoś? Jak kręcić, jak sprawdzać, Wszystko wiesz. Paweł, będziesz idealnym testerem. Lepszego oni tu nie mieli. Ja się boję, że oni ci dadzą robotę po tym wszystkim. Może tak A ty być, nie masz ale czasu. Ja nie mam czasu, ja mam Ty musisz sprzedawać nieruchomości na Phuket, Paweł, w Twins Real Estate. Polecam od razu. Tak, jakby ktoś chciał, zapraszamy Może serdecznie. wyglądam jak typowy agent nieruchomości, ale potrafię załatwić wszystko. Ale o to chodzi. Tutaj macie takie już stare beczki, w których sobie leżakuje. Możecie zobaczyć. 1988 rok. Starszy ode mnie.
Jestem z 89. A wyglądam na 98. Tutaj pani fajnie pokazała, są różne kolory. I to zależy od tego, ile leżaku mała. Im jaśniejszy, tym krócej, im ciemniejszy, tym dłużej. I że podobno jak perfum. O, popatrzcie. Prezydent. Nasz prezydent. Że ten Kwaśniewski nie przyjechał. Właśnie. Testować. Miejsce, gdzie prezydenci, premierzy lub jakieś ważne osobistości z danych krajów podpisały się, swoją tabliczkę, dodatkowo zdjęcia i sobie tam leżeczkuje alkohol. Ciekawe, za ile lat będą mogli odebrać. Nie, no nie mogło to tego zabraknąć prezydenta naszego. Jest. Pan Kwaśniewski, a tutaj jest jeszcze Wałęsa. Pan Czekaj, ile do tego leżakuje? 45 tysięcy butelek. 45 tysięcy? Beczek. Teraz pani fajnie powiedziała, czym się różni koniak od brandy. To jest to samo niby, że koniak po prostu jest tutaj Rosja, Francja i tak dalej, a brandy to jest Anglia i te inne kraje, gdzie to się inaczej nazywa. Ale jest jedna różnica, że koniak może być tylko z winogron, a brandy może być z różnych różnych owoców, ale z białych winogron. Tylko i wyłącznie z białych winogron. Nie może być z ciemnych. Tak, koniak, no. Tylko i wyłącznie. Może być z różnych. Dokładnie tak. Patrzcie, to 1902 rok. 1914, 30. Czekaj, to się zaczęło. To jest który rok? Kurde, nie jest napisane. Ale nieźle. 1960. No i tak w górę. Tu już coraz ciekawiej butle wyglądają. Tu już nowy design butelki. No i tak. No i tak wygląda Rarat teraz. Można smaki powąchać, jakie są. Popatrzcie, tu jest 30-letnia. Tutaj 50-letnia. A ty już byłeś w jednym miejscu testerem. Nie mogę powiedzieć. Ale nie przypominasz sobie w Korei Północnej? W fabryce? Jak się strułeś później? Dlatego ja też się boję. Ale to się wymiotowałem cały czas. No bo kimchi ci siadło na żołądku, pomieszane z tą berbeluchą z Korei. Wisikami z Korei. Patrzcie, biedny Paweł zatruł się kimchi. To kimchi, które ty wczoraj robiłeś, pewnie po tym. Mi się wydaje też. Na pewno, ty. Nie moje, tylko byś podmienili na inne. Aha, na inny ci podmienili. No właśnie, bo to twoje byśmy się nie otruli. No to... Ktoś cię chciał załatwić. Jak pić alkohol to porządne, a nie jakieś... No i później się stało, jak się stało. Dobra, teraz zapytaliśmy, po ile tutaj są te takie najdroższe butelki. Na przykład najstarsza jest 70 lat, takie, które tutaj można kupić. No takie na przykład 50-letnie, milion takich, a ta 70, 2,5 miliona takich, czyli około 60 tysięcy. Paweł jest naszym oficjalnym testerem. Ja go zawsze zabieram jako testera. Paweł ogólnie nie pije. Ja nie piję alkoholu. Ale testować lubię. Ale testować. Testować nie, pić to różnica. Cheers. Już? Czuć beczkę? Wyczuwam tą śliwkę, słyszałem. Miał być winogrona. Śliwka. Aha, są smaki podane. Nie są podane, tylko ja wyczuwam. Paweł, co wyczuwasz? Ile procent? 40% suszona śliwka. Leżakowane. Ile leżakowało? Mniej więcej? 5,5 roku. Czekaj.
7. 4 dni. Coś by tu przyszli wąchać. Na zdrowie. Gainers. To dziwnie to mają. Po test. Czekaj. Żebyśmy cię nie wynosili. No to siup. To spokojny weekend w Ładziu. I co? Nie no. Na zdrowie. Nam bardziej smakuje. Paweł mi Samsunga. Po drugie, Coca-Cola. Ja nie lubię. Tak, ja też. Dobra, próbuję następny. Gainac. Gainac, Paweł. Da się? Da się. Ciekawe ile rzeczy zgubił po drodze. Zawalony po brzegi był. Patrz jak się słyszy pranko. Tylko jak on to zrobił. A działa takie, że sobie wysuwa nieźle. Na pół osiedla widać w jakich majtkach chodzi. Elegancko. Idziemy teraz. O, zadyma. Idziemy teraz zobaczyć na taki znany targ tutaj też. Jesteśmy właśnie w centrum z powrotem Erywania. Nastawiliśmy pranie, także idziemy sobie gdzieś tu pochodzić. Jak ze starych lat w Polsce, a teraz jedna babcia, jedna z drugą by chciały sprzedawać, to Straż Miejska by mandat dała. Masakra. Ludzie chcą sobie dorobić, to jeszcze mandat dostaną. O, tutaj jest taki popularny markecik. Wczoraj planowaliśmy tu przyjść, ale w sumie nie było nigdzie po drodze, a dzisiaj całkiem przypadkiem wyszło, że akurat tutaj była pralnia. A, to nie, no właśnie nie, to chyba nie jest to, co ja sobie wyobrażałem. Chyba coś mi się pomyliło. Ale możemy iść na górę na jakąś tą. O, Pizza Hut nawet jest. Wiesz, Paweł, że nie masz szans, wiesz o tym? No to, ile na mnie mówili w podstawce? Jak? Na mnie Michael Jordan, także sorry, kolor. No to... Michael Jackson mógł mówić. No dobra, przekonamy się. Wyzwanie rzucone. Bez problemu. Round one, dawaj. Ty tak chcesz wygrać? Paweł, presję czujesz, widzę. Paweł, nie stresuj się. Tu mów, Paweł, tu mów. Loser. 3, 2, 1, czekaj. Dawaj. No i wieczór w Erywaniu. Zaraz wam pokażemy, co tu się dzieje. Tutaj weźmy kaskadę. Ogólnie ludzi na mieście widać, że jest dość sporo. O, szyszka, może sobie będziemy gdzieś zapalić. Chcemy zobaczyć właśnie, co tu się dzieje, bo podobno centrum fajnie żyje. Dzisiaj jest centrum, dzisiaj jest sobota, także już w ogóle powinno być fajnie. No i przyszliśmy zobaczyć wieczorem. Ale jakoś spektakularnie nie jest to podświetlone. Zdecydowanie lepiej by było, jakby każdy schód po kolei był podświetlony do góry. A tak to wygląda zupełnie normalnie. No i wbijamy do centrum na główny deptak. A to tak nam się wydaje, że to jest główny deptak. Zaraz zobaczymy, co się tu dzieje. 22. Centrum miasta, więcej ludzi niż jak w dzień tu szliśmy. No, zdecydowanie. Zdecydowanie, no. Właśnie doszliśmy do wniosku, że tutaj w tych terenach Kaukaz i tak dalej kochają po prostu te G-klasy. Co? No właśnie doszliśmy do wniosku. No doszliśmy, że kochają. A nie? Paweł, to co to jest? Wspólnymi siłami doszliśmy. Ja się oplułem. Wspólnymi siłami doszliśmy do wniosku,
w ekipie, że Po długich rozmowach. po długich rozmowach i namysłach, że oni tu kochają po prostu. G klasy. A tak wygląda centrum. Szybko. Wypuchę robię. No i to jest to, po co tu też było warto właśnie przyjść sobie wieczorem. Jak wam pokazywaliśmy we wczorajszym odcinku, co tu się dzieje w dzień. No to w dzień było jak było, ale patrzcie, co się wieczorem dzieje. No prawie jak w Dubaju. Patrzcie, co się dzieje na tyle. Trzecia coś. O, ale pies. Całe rodziny na mieście. W sumie lato jest, to się nie ma co dziwić. A w sumie teraz wybija runa 23. Myślałem, że już po. No i dobra, fajnie było. Zbieramy się już do chaty, bo musimy o 6 rano wstawać, bo o 7 mamy już busa do Tbilisi. Akurat mamy tak, że mieliśmy oddać samochód, ale gościa nie ma, gdzieśmy zostawili pod hotelem, sam sobie odbierze. Jeszcze raz chłopaki dziękuję bardzo za ogarnięcie. Dużo nam pomogliście, naprawdę. Szósta 36 była pobudka. Jesteśmy już przy busie i zaraz ruszamy. Mamy stąd z Erewania, żeby dojechać do Tbilisi. Jest dokładnie, znaczy nie dokładnie to nie wiem ile będzie, ale ma być około 6,5 godziny. Najgorsze jest to, że nie ma tu nawet nigdzie żadnego otwartego sklepu. A chcieliśmy iść kupić coś do picia jeszcze, albo coś, bo nic sobie nie kupiliśmy wczoraj. Myśleliśmy, że rano kupimy. No, ale chyba jednak się nie uda. Mamy przerwę. Kurde, że ja nie wiem słodkiego. O, pizzka. O, dobre jedzonko będzie. Mamy przerwę 15 minut, mamy czas, żeby coś zjeść. Właśnie przekraczamy granicę, jest za nami. Gładko poszło, teraz będziemy się przejść przez most i dalej później już wjechać do Gruzji. Że nam się usypiało i akurat granica. Ale trasa fajnie, szybko idzie. Nie ma co. Teraz godzina, czekajcie. Ta godzina? O, czego klok. Za 2 godziny będziemy na miejscu już. 11:13. A nie całe, za godzinkę 30 minut, jakoś tak.